Cześć moi drodzy, zapraszam do kolejnego rankingu z Total War Warhammer 3. Tym razem ranking jednostek mrocznych elfów. Poczyniłem też różne postępy, posprawdzałem sobie jak robiłem wcześniejsze rankingi. Sposób prowadzenia rankingów trochę się zmieni. Bardziej się skupimy na tym, jak jednostka jest bardziej użyteczna, niż też na ich statystykach, bo wydaje mi się, że to będzie wtedy dosyć taki ciekawszy ranking. Będę też więcej opowiadał o wykorzystaniu niektórych jednostek, które tutaj akurat widzicie. Wydaje mi się, że to bardziej Was zaciekawi, będzie to naprawdę dużo lepsze wykonanie jakby tego, powiedzmy, rankingu, poradnika jednostek, no różnie można to odebrać, jakby nie patrzeć, więc zaczynajmy. Na pierwszy ogień idą postępni szermierze. Moim zdaniem to jest po prostu złom, jedna z takich najgorszych jednostek. One się po prostu, wydaje mi się, do niczego się nie nadają. Jeśli chodzi o pancerz, dyscyplina ok, wiadomo, jeśli to był ranking ogólnych frakcji, gdzieś tam jednostek piechoty, no to może by aż takim najgorszym jakby jednostką nie były, ale no niestety jeśli chodzi teraz o nich, no to są najgorszą jednostką zdecydowanie. Sam osobiście teraz ogrywam mroczne elfy, więc widzę też wykonanie jakby tych jednostek, co można jakby tą jednostką osiągnąć. Akurat jeśli chodzi o posępnych szermierzy, no tutaj nie da się nic osiągnąć. Jest to po prostu najtańsza, najgorsza jednostka i wydaje mi się, że warto tego nawet nie rekrutować. Na samym początku spoko, jeśli mamy w oddziałach, no czasem nie możemy nic lepszego zrekrutować, ale jeśli chodzi o mroczne elfy, można dużo lepsze jednostki bardzo szybko zrekrutować, więc moim zdaniem to jest po prostu nieużyteczna jednostka całkowicie. Kolejną jednostką, moi drodzy, to są włócznicy grozy. Bardzo ciekawa jednostka. Ja dam ją do klasy złej, bo do najgorszej nie mogę jej dać z prostego względu. Wczoraj toczyłem tak naprawdę taką bitwę, żeby zatrzymali oni najmocniejszą kawalerię, która jest w grze. Rycerzy Grala, przykładowo, ewentualnie też rycerzy z kopiami. Jest to dosyć dobra jednostka. Tarcza plus ta włócznia daje jej dosyć dobrą skuteczność na tą szarżę, właśnie obrona przed szarżą dużych przeciwników. Nie uznałbym tej jednostki po prostu za najgorszą, bo faktycznie można ją wykorzystać do właśnie zablokowania szarży. Dosyć dobrze się utrzymują mimo wszystko. Też niektóre jednostki elfów posiadają coś takiego jak morderczą skuteczność. To jest dosyć fajne, bo otrzymują dodatkowe bonusy po zabiciu tam paru określonych wrogów. Mamy taki pasek u góry na mrocznych elfach. Też dodatkowo ich dam do klasy złej z tego względu, że można ich w miarę szybko zrekrutować, więc to jest też duży plus. Warto te jednostki moim zdaniem mieć na początku, bo one po prostu dosyć dużo nam mogą przytankować jakby tych jednostek przeciwnika. A jeśli chodzi o mroczne elfy, oni też posiadają dosyć duży taki wybór jednostek strzeleckich, więc wydaje mi się, że ta jednostka bardzo dobrze się sprawdza w połączeniu na przykład z jakimiś widmami, na przykład meduzami, więc to też można wtedy dosyć ciekawą armię stworzyć, która będzie sobie gdzieś tam radziła. Więc ja po prostu nie mógłbym jej wrzucić do klasy najgorszej, bo ona faktycznie jest użyteczna. Możemy dużo tam jednostkom ogarnąć już nawet na samym początku. Wiadomo, w późniejszym etapie gry no już będzie trochę mniej ta jednostka jakby tam użyteczna, ale przez taki początek, taki średni etap gry wydaje mi się, że ta jednostka nawet jest opłacalna do werbowania, bo w wielu sytuacjach, w wielu jakby frakcjach może się mega bardzo przydać. No jeśli chodzi o szermierzy, to mieliśmy wcześniej, no tam jednostka była totalnie nieużyteczna, więc musiała wylądować po prostu w najgorszych, no bo nic tą jednostką by się nie dało po prostu zrobić, do niczego nie jest po prostu wykorzystana. Szermierze ani do walki wręcz się nie nadają, ani do obrony przed szarżą, no nic po prostu w sobie nie mają. A jeśli chodzi o włóczników grozy, no wydaje mi się, że ta jednostka jest bardzo dobra, mimo wszystko, no, mimo że nawet i tak wylądowała powiedzmy w klasie złej, jeśli chodzi o statystyki, strzału tutaj nie ma, ale spokojnie może zatrzymać szarżę dosyć mocnych jednostek, więc za to na pewno wydaje mi się, że dosyć spory plus. Kolejną jednostką mamy Korsarzy z Czarnych Ark. Tutaj się trochę zastanawiałem nad klasą dobrą, średnią, bo ja osobiście dam ich do klasy dobrej z prostego względu. Ta jednostka mi się dosyć dobrze sprawdzała w walce. Jako tierowo nie jest niby wysoka, ale jej statystyki są dosyć dobre. Można ich bardzo szybko rekrutować, co jest też bardzo ważne, bo też na to warto zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o walkę wręcz, no jednostka przeciwpiechotna bardzo dobrze sobie radziła i bardzo długo mi się utrzymywała, gdzie inne jednostki się już wysypywały na przykład. Więc wydaje mi się, że zdecydowanie na klasę dobrą oni po prostu zasługują, bo poprzez chociażby rekrutację, statystyki też są nie najgorsze, a poza tym bardzo dobrze mi się te jednostki wykorzystywało podczas walki, więc sobie dosyć dobrze radziły. Nie były na przykład bardzo złymi, jakby nie patrzeć jednostkami. Są jednostki, które mają dużo lepsze statystyki, a gorzej sobie inaczej radzą w boju, więc dam ich akurat do klasy dobrej, bo wydaje mi się, że zasługują.
Kolejną jednostką to są elfie wiedźmy. Ja osobiście miałem tą jednostkę i jak dla mnie ona w ogóle nie przemawia. Fajnie, że ma gdzieś tam odporności, posiada ten szał. Ten szał to też nie zawsze jest dobra jakby umiejętność. Jak dla mnie ta jednostka jest zła. Jej statystyki może nie są aż tak najgorsze, posiada też zatrute ataki, ale wydaje mi się, że ta jednostka jest po prostu słaba. Ona bardzo szybko się sypie. Jeśli chodzi o koszty utrzymania, są też w sumie średnie. Dla mnie ta jednostka to jest po prostu prawie taki jeden z najgorszych złomów. Nie dam jej do najgorszej, bo jeśli chodzi względem jakichś tam chociażby tych szermierzy, co tam są, no to i tak ta jednostka takiej szermierzy by zgniotła bez problemu. Więc wydaje mi się, że do klasy złej ich dam, bo do średniej po prostu na to nie zasługują. Jest to po prostu bardzo słaba jednostka, której w ogóle na początku może jeszcze gdzieś warto zrekrutować, ale w późniejszym etapie ta jednostka jest to całkowicie po prostu bezużyteczna. Po prostu jest, do niczego się nie nadaje. Kolejną jednostką to mamy tak naprawdę siostry rzezi. Tą dam do klasy średniej, bo wydaje mi się, że tutaj zasługuje. Jest to jednostka, która posiada bardzo dużo obrony w zwarciu, dodatkowo mamy odporność fizyczną. To jest na podstawie trochę tych wcześniejszych jakby wiedźm, elfich wiedźm. Tylko ta jednostka zdecydowanie już dużo lepsza, posiada więcej życia, liczebność jest dosyć dobra, siła broni jest bardzo fajna, dodatkowo mamy właśnie odporność fizyczną, nie mamy jakby tej umiejętności biernej szału, więc to też jest naprawdę dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że ta jednostka zasługuje akurat na klasę średnią, bo bardzo fajnie rozbraja właśnie jednostki piechoty, więc naprawdę ta jednostka jest dosyć dobra. Prędkości mogłaby mieć ciut więcej, no ale to jest piechota, więc różnie gdzieś z tą piechotą bywa. Ale mają 44, więc też nie jest najgorzej. Można sobie gdzieś tam manewrować nawet z jakąś tam inną piechotą, bo w większości gdzieś tam piechota ma od 30 do 36, 8 na przykład tej prędkości, więc faktycznie ta jednostka jest dosyć dobra, więc damy ją po prostu do klasy średniej, do dobrej. Wydaje mi się, że nie zasługuje, może jest za słaba po prostu, ale na pewno można tą jednostkę bardzo dobrze wykorzystać w wielu sytuacjach, więc jeśli jednostka jest faktycznie użyteczna, no to moim zdaniem w takim rankingu ona powinna być po prostu nie na dole, tylko gdzieś tam właśnie pomiędzy środkiem, albo ewentualnie czasem nawet lepsze. Więc akurat siostry rzezi zostawimy na klasie średniej. Kolejną jednostką to są egzekutorzy z Harganet. Jak dla mnie ta jednostka jest bardzo słaba. Z prostego względu. Dam ją do najgorszej, co się zdziwicie, dlatego że fajnie, że ona posiada pancerz, ok, tylko prędkości ma 31, czyli bardzo mało, więc jeśli będzie jakaś powiedzmy artyleria u przeciwnika, jak coś dosyć strzelcy, to bardzo szybko ich wystrzelają. Są te jednostki bardzo wolne. Jak na piechotę warto zwrócić bardzo uwagę właśnie na prędkość tych jednostek. Tym bardziej, że jeśli będziemy omawiać kawalerię, to będzie bardzo ciekawy ten ranking dla Was na pewno. Więc jeśli chodzi właśnie o tych egzekutorów, no fajna, że dyscyplina jest, fajnie, że jest pancerz, fajnie, że nawet powiedzmy mają w miarę trochę tego życia. Obrona w zwarciu 34, więc w sumie jak na taką powiedzmy tankowatą postać, czy tam jednostkę nie jest to za wiele. Bardzo ich po prostu bije na łeb, lekko mówiąc, prędkość. Prędkość po prostu ich zabija. Jeśli chodzi o resztę gdzieś tam atrybutów, może są w miarę dobre, ale też etap, na którym możemy ich rekrutować, jest bardzo późny, więc na takim etapie, jeśli my będziemy ich już rekrutować, ta jednostka po prostu nic nam nie da. Ona będzie po prostu bezużyteczna i po prostu tej jednostki się nie opłaca werbować. Zdecydowanie się tej jednostki nie opłaca werbować. Kolejną jednostką to są Czarna Straż z Nagarondu od Malekita. Co mogę o tym powiedzieć? Fajnie, że obrona w zwarciu jest, siła broni faktycznie jest, pancerz, dyscyplina jest, ale to jest niestety bardzo podobna sytuacja jak z jednostką wcześniejszą, z egzekutorami. Jeśli chodzi o werbowanie tej jednostki, jest one bardzo późne, na późnym etapie gry, więc ta jednostka też wtedy zaczyna się robić bardzo słaba. Gdzieś tam dużym plusem może jeszcze tej jednostki będzie, że to jest obrona przed szarżą dużych jednostek, więc faktycznie możemy gdzieś ją umieścić, może nie w klasie najgorszej, ale dajmy ich chociaż do tej klasy złej. No z tego względu, że chociażby ma tę właśnie skuteczność przeciw dużym jednostkom, więc możemy też potraktować trochę tą jednostkę jako taką do obrony przed na przykład faktycznie kawalerią. No bo jeśli chodzi o egzekutorów, no tutaj zdecydowanie ta jednostka jest całkowicie bezużyteczna. Ta jeszcze może faktycznie mieć jakieś tam wykorzystanie. Nie jest ona też jakaś super ultra mocna,
ale wydaje mi się, że trochę szkoda by ją było wrzucić do tej klasy najgorszej. No możemy coś z tej jednostki troszkę ogarnąć. Pamiętajmy, że piechota z halabardami to jest najlepsza prawie jednostka, która może sobie poradzić z kawalerią, więc faktycznie dobrze sobie radzą. Dam ich do klasy po prostu złej. Mógłbym ich wrzucić faktycznie do też tej najgorszej klasy, bo ze względu na poziom, kiedy możemy ich dopiero zrekrutować, ale wydaje mi się, że no zostawmy ich po prostu tutaj. Będzie to, wydaje mi się, dobry dosyć wybór. Kolejną jednostką to mamy już kawalerię, tak naprawdę zaczynamy jakby kawalerię. Są to jeźdźcy Mroku. Jak dla mnie to jest jednostka trash, czyli po prostu najgorsza jaka może być. No z tego względu, że faktycznie ta jednostka ma bardzo mało szarży, no 40, dobra, możemy wiedzieć, że faktycznie ta jednostka jest z takiego pierwszego tieru, czyli najtańsza jaka jest, tylko że ta kawaleria bardzo szybko się rozpada, chociaż ta ma prędkości 92, więc tutaj też nie ma, wydaje mi się, aż tak najgorzej, ale ja osobiście tej jednostki nigdy bym chyba nie zrekrutował. Wydaje mi się, że już lepiej byłoby zrekrutować jakąkolwiek jednostkę kuszników, których możemy faktycznie wykorzystać do jakiejś walki. Ta kawaleria, w ogóle kawaleria Mrocznych Elfów to jest bardzo taki śliski temat, moim zdaniem. Nie jest ona jakaś mega użyteczna, jakby ta kawaleria, więc ja akurat dam ich do najgorszych, bo ta jednostka wydaje mi się, że jest po prostu słaba. No po prostu tak Kolejną jest. Jednostką, moi drodzy, to są jeźdźcy Mroku z tarczami. Jest to kolejna, moim zdaniem, jedna z najgorszych jednostek. Bardzo mała wytrzymałość, dyscyplina bardzo mała. Jedynie co to faktycznie tą prędkość, chociaż to 92 mamy. Ale poza tym tak naprawdę tutaj nic nie ma. Ani jakiejś siły broni, ani jakiejś lepszej szarży. Moim zdaniem musimy dać tą jednostkę po prostu tutaj, bo ona jest po prostu słaba. Tak jak mówiłem trochę wcześniej, no kawaleria, no nie jest to na pewno mocna strona Mrocznych Elfów ze wielu względów, o których też się dowiecie w późniejszym etapie tego rankingu. Kolejną jednostką to tak naprawdę mamy rycerzy na zimnokrwistych. Co mogę powiedzieć o tej jednostce? Na pewno mogę powiedzieć o tej jednostce to, że jest po prostu słaba. Z prostego względu. 66 prędkości dla jednostki kawalerii. No to jest moim zdaniem po prostu kpina jedna wielka. To, że on posiada faktycznie ten pancerz, tą dyscyplinę. Od dyscypliny 75 to też nie ma czym się za specjalnie chwalić na tak późnym etapie gry, gdzie możemy dopiero tak późno ich zrekrutować. Więc naprawdę nie jest to moim zdaniem mocna strona. 44 premii do szarży to już w ogóle jest po prostu jak dla mnie kpina. Jest to po prostu bardzo słaba jednostka. Cena po prostu nie jest adekwatna do możliwości tej jednostki. Też posiadam te jednostki, jak teraz grywałem i ta jednostka po prostu ciężko, ledwo co sobie radzi z ogarami chaosu, prawie z najgorszą jakby piechotą, raczej jazdą takich jakby piesków, więc moim zdaniem po prostu ta jednostka to jest, wydaje mi się, jedna wielka kpina. Ani nie ma to premii do szarży, ani nie ma to prędkości, a zwie się kawalerią, więc tutaj automatycznie jest lipa. 6000 życia to jest w ogóle jakieś też nieporozumienie, jak na 48 jednostek jest to bardzo mało. Moim zdaniem po prostu jednostka, która nic nie daje. Jednostka, która jest nieużyteczna, tym bardziej w Mrocznych Elfach. No, nie da się tego po prostu wykorzystać. Kolejną jednostką to mamy akurat dosyć fajną jednostkę, którą wydaje mi się, że można dużo naprawdę ugrać. To jest Czarnoksiężnicy z Ognia Zagłady. Bardzo fajna jednostka, bo ma 92 prędkości, 65 dyscypliny, ale posiada też odporność fizyczną, 40% dodatkowo. Posiada dwie umiejętności, które są nie najgorsze, bym powiedział. Naprawdę są nie najgorsze, jak chodzi na magiczną kawalerię. Mega fajne to są jednostki. Dałbym ich do klasy średniej, z tego względu, że to jest jedyna prawie kawaleria, jaką posiadamy u elfów, która faktycznie może coś narobić. Ma bardzo dużo tej prędkości, posiada w miarę dobre jakby siłę broni. Dodatkowo ta odporność 40% na fizyczną to jest naprawdę sporo. Więc moim zdaniem ta jednostka zasługuje na klasę średnią, bo ma dosyć dobre te rzeczy. Tym bardziej pamiętajmy, że oni posiadają magiczne i zatrute ataki w jednym, więc to też jest bardzo duży plus, na pewno duży plus dla nich. Więc zdecydowanie na klasę średnią zasługują. Dosyć w miarę szybko można ich zrekrutować. I rekrutacja, nawet jak dobrze pamiętam, nie jest jakaś za specjalnie droga, więc po prostu damy ich do klasy średniej, bo na to zasługują. Kolejna jednostka to są Mroczni Rycerze na Zimnokrwistych. To już ostatni Zimnokrwiści tutaj prawie wrzuceni, którzy są. Jeśli chodzi o tą jednostkę, statystyki pancerza, dyscypliny fajnie, prędkość znowu jest lipa, bez 66. Ja nie wiem, czemu oni się tak uparli strasznie na te 66 tak naprawdę prędkości. Jeszcze 36 premii do szarży.
To jest jakby najwyższa chyba tierowa do rekrutacji kawaleria w Mrocznych Elfach. No to jest dla mnie po prostu przekomiczne, przezabawne, no po prostu mąki zrywać. No po prostu moim zdaniem ta kawaleria to jest jeden wielki złom. No nic więcej, nic dodać, nic ująć. Po prostu ta kawaleria się do niczego nie nadaje. Jest ona po prostu bezużyteczna i jeśli gramy mrocznymi elfami i rekrutujesz to jednostki i dobrze ci się nimi gra, to naprawdę jest to dla mnie trochę szok. Chyba że akurat gramy na bardzo niskim poziomie trudności, gdzie komputer odsłania całkowicie całą swoją armię i po prostu lata po całej mapie, to faktycznie można sobie gdzieś tam z tym pobiegać. Ale ta jednostka nawet nie ucieknie, bo to jest 66 prędkości, ani się nie rozpędzi, żeby jakieś szarże zrobić. No jednostka, która nie może się rozpędzić do szarży, a jest kawalerią, no to jest po prostu niczym, a nie kawalerią. Wybaczcie, że się tak normalnie napaliłem, ale no tak niestety jest. Kolejną jednostką, jak widzicie, to są harpie. Ja to daję po prostu do najgorszej jednostki. Jest to po prostu moim zdaniem, no po prostu najgorsza jednostka. Ja ogólnie nie za bardzo przepadam za harpiami na każdej frakcji. Te harpie to jest dla mnie po prostu, nigdy tego nawet nie rekrutuję, chyba że naprawdę nie mam wyjścia i po prostu muszę to zrekrutować. Ale granie harpiami no jest bardzo słabe. Te jednostki są mega słabe. Moim zdaniem to są jednostki, których nie da się za bardzo wykorzystać. Już ogary chaosu, te pieski z takich najtańszych dużo lepszą robotę robią niż te harpie. Harpie jest bardzo łatwo też ustrzelić. No, moim zdaniem ta jednostka jest po prostu do niczego. No. Kolejną jednostką mamy dziką Manticore. To już spotkaliśmy się w rankingu z tą jednostką. Ta jednostka występuje w wielu gdzieś tam wariantach, powiedzmy. Jest ona po prostu do bani. Z prostego względu. Po pierwsze, to jest latający potwór, który posiada bardzo mało życia. Po drugie, ona posiada furię, więc to jest bardzo słabe. Bardzo szybko ona wpada w tą furię, więc to też jest jeszcze bardziej słabe. Moim zdaniem ta jednostka się do niczego nie nadaje, podobnie jak poprzednia harpia. Jest to po prostu bezużyteczna jednostka, jeśli będziesz ich werbować. No automatycznie, nie dość, że na automacie ci źle policzy, automatycznie jeszcze będziesz walczyć z tą jednostką, to będziesz mieć bardzo ciężko, żeby coś zrobić tą jednostką. No jest ona po prostu całkowicie bezużyteczna jednostka. Dlatego wylądowała w klasie najgorszej, jak widać. Moi drodzy, kolejną 15 jednostką to są już potwory. To jest pierwsze co, to mamy hydrę bojową. Moim zdaniem damy ją do tieru najlepszej. Dlaczego ona tutaj zasługuje? Jest wiele powodów, dlaczego ona tutaj w ogóle zasługuje. Wiadomo, jeśli chodzi o hydry, możemy je werbować dopiero trochę w późniejszym etapie gry, na najwyższych gdzieś tam poziomach miasta. Ale dużą zaletą tej hydry jest to, chociażby regeneracja, ognisty oddech, bardzo fajne skille, odrastające głowy, co daje 12% leczenia, więc to jest mega dobre, można to użyć, jak dobrze pamiętam, 4 razy. No, ta jednostka jest po prostu mega, mega dobra. Na pewno zdecydowanie lepsza niż niektóre potwory w całej jakby grze. Dosyć dobrze one sobie nawet tam powiedzmy radzą. Napastnik oblężniczy, dodatkową bierność, jakby bierna umiejętność, też jest spoko, budzi strach, wywołuje terror, rany, no jest tego naprawdę bardzo spora lista, tego wszystkich jakby ich bonusów, więc moim zdaniem na jednostkę najlepszą zdecydowanie zasługuje. Nie znam, wydaje mi się, osoby, która może by się nie zgodziła na tą jednostkę, żeby była w tierze najlepszym, jeśli chodzi o mroczne elfy. Moim zdaniem rankingi też potworów będą w późniejszym etapie bardzo ciekawe, jeśli wrzucimy wszystkie tutaj potwory. Rankingi pewnie będą dużo dłuższe niż akurat te tutaj. Jeśli oczywiście jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam Cię bardzo do tego. Spotkasz tutaj naprawdę wiele filmów z serii Total Wara, z innych też również serii, jeśli chodzi o Total Wara 20 tur na poziomie legendarny, live'y, dodatkowo rankingi 1, 2, 3, więc poradniki, jest tego naprawdę dosyć sporo, więc nawet jeśli zaczynasz, to możesz sobie zobaczyć wszystkie poradniki. Zawsze gdzieś tam można wyłapać jakieś ciekawe jakby punkty, jakieś ciekawe informacje, o których gdzieś tam wspominam. Więc zapraszam również do kontynuowania tego oglądania rankingu. Kolejną jednostką mamy coś takiego jak Charybdys. To jest kolejna jakby taka hydra, dosyć fajna jednostka. Różni się dużo na przykład od tej poprzedniej hydry, więc dam ją akurat do jednostki dobrej, bo do średniej wydaje mi się, że jest za mocna ta jednostka. Jest ona też oczywiście rekrutowana na późniejszym etapie gry, ale ta jednostka jest bardzo dobra, posiada na przykład odporności na ostrzał 35, więc jeśli mamy tak naprawdę potwora, który jest bardzo dobrym właśnie skutecznym jakby przeciw dużym wrogom, więc też na przeciwników właśnie potwory mega dobrze się sprawdza ta jednostka. Jest to jedna z takich najpotężniejszych też jednostek u mrocznych elfów, która faktycznie jest warta swojej ceny.
Posiadamy też jakby napastnika oblężniczego, budzi strach, wywołuje terror. Mamy tak naprawdę jeszcze skowyt otchłani. Jest tych bonusów naprawdę dosyć sporo. Oczywiście też posiadamy zatrute ataki, co jest dosyć fajne. Więc moim zdaniem nie ma jakby tutaj przeciwwskazań, żeby dać ją po prostu do klasy dobrej. Do najlepszej nie mogę jej dać z prostego względu, że tą co dałem wcześniej, tą hydrę na najlepszą, no zdecydowanie góruje nad tą hydrą tutaj, co teraz ją mamy, no bo też nazywam ją po prostu hydrą. Więc akurat wydaje mi się, że zdecydowanie to jest trafiony wybór. Też ta jednostka nadaje się do klasy dobrej, więc zostawimy ją w klasie dobrej. Kolejną 17 jednostką to mamy czarnego smoka. Jeśli chodzi o tego smoka, dam go do klasy średniej. Wydaje mi się, że nie zasługuje jako tako do klasy dobrej. Ja osobiście, jeśli chodzi o takie jakby latające potwory, mam różne mniemanie do tego. Można to bardzo szybko ustrzelić i nie zawsze to dosyć dobrze się tutaj spisuje. Choć ten smok też ma 90 prędkości, więc jest dosyć szybki, więc zastanawiam się, czy może go faktycznie nie wrzucić do klasy dobrej. Jeśli chodzi o jakieś bonusy, no mamy trujący oddech jako umiejętność, napastnik oblężniczy, budzi strach, wywołuje terror, czy jak większość potworów, posiada lot, rany. No tutaj nie ma jakby jakichś dużo większych jakby różnic mimo wszystko. Dałem go do po prostu klasy średniej, bo jeśli chodzi o użyteczność takich jednostek, jest tutaj też różne, można powiedzieć, mniemanie o tym. No większość gdzieś tam komputerów bardzo dużo buduje jednak artylerii, dużo strzelców, więc wtedy taka jednostka, jeśli chodzi o smoka, no może bardzo szybko polec, więc no mieszam się po prostu między klasą średnią a dobrą, bo no różnie tak bywa, no kurde, powiem wam szczerze, że no dobra, wrzucę go do klasy, nie, no zostawimy go w średniej, po prostu jakoś do dobrej mi nie leży. Tam jest chociażby ta dosyć dobra hydra, jeśli chodzi o potwory i no zdecydowanie ona ma dosyć fajniejsze bonusy niż ten smok. Jeśli walczyliby ze sobą, wydaje mi się, że spokojnie ta hydra by go pokonała, więc damy go do po prostu klasy średniej. Kolejną jednostką to akurat mamy tutaj artylerię, są to balisty rozpruwacze. Moim zdaniem to jest jednostka bardzo dobra, no, damy ją po prostu do dobrej, do najlepszej może nie, ale posiada właśnie grad pocisków, pociski przebijające pancerz, 350 zasięgu też dosyć dobre. Moim zdaniem spoko właśnie, że jest ta umiejętność tego kartacza, to jest mega dobra umiejętność, mordercza skuteczność też oczywiście wpływa na tą jakby jednostkę, więc ta jednostka jest naprawdę mega mocna, bardzo dobrze właśnie likwiduje potwory latające. Moim zdaniem też niektórych bohaterów też może spokojnie gdzieś tam troszkę poobijać, tym bardziej jeśli to są właśnie jakieś demony, więc ta jednostka faktycznie ma dosyć spore zastosowanie. Jeśli chodzi akurat o mroczne elfy, tutaj nie ma dużej jakby armii, raczej jakby popisu artylerii, jeśli o to chodzi. W większości mamy tam bardziej jednostki same strzelające, mamy jakieś tam meduzy, no a takich większych gdzieś tam rozrzutów, jeśli chodzi o artylerię, po prostu nie ma. A ta jednostka dosyć dobrze się sprawdza, można ją naprawdę wiele razy wykorzystać w różnych sytuacjach, więc moim zdaniem zdecydowanie zasługuje na klasę dobrą. Kolejną jednostką, moi drodzy, to jest ołtarz skrwawienia. Jest to magiczny rydwan posiadający przebijający pancerz, wywołuje terror, magiczna aura, odporność na ostrze, odporność na magię. Powiem tak, nie jest to zła jednostka, ona jest dosyć dobra, w niektórych momentach może się naprawdę sprawdzić, ale damy ją do klasy średniej. Do klasy dobrej czy tam najlepszej wydaje mi się, że zdecydowanie trochę jej daleko. Jeśli chodzi o etap rekrutacji, jest dosyć późny. Utrzymanie jednostki to tam też jest tak pół na pół. No na pewno damy jej do klasy średniej z tego względu, że posiada chociażby tę odporność na ostrzał, odporność na magię. Ma też strzał tej meduzy, więc też jest dosyć fajne. Posiada dosyć sporo pancerza, dyscypliny. Prędkość 50 też jest naprawdę nie najgorzej. No jak na rydwan wiadomo, można by mieć więcej, ale to jest taki jakby ołtarz, no właśnie, więc to jest też trochę inna zasada. Damy ich po prostu do klasy średniej i wydaje mi się, że to nie będzie jakby, nie ucierpi po prostu na to. Teraz, moi drodzy, przechodzimy tak naprawdę do piechoty dystansowej, do strzelców. Na pierwszy ogień leci mroczne łuski. Trochę tych jednostek miałem, trochę testowałem tych wszystkich jednostek tutaj, co w sumie pozostały, prócz tych tutaj ostatnich tam rydwanów prawie. Jeśli chodzi o mroczne łuski, to jest jednostka, którą można faktycznie wiele razy wykorzystać w różnych fajnych momentach. Jeśli chodzi o statystyki, nie są jakieś szałowe, ale to też jest jednostka, którą możemy rekrutować na samym początku, co też jest bardzo ważne, więc akurat ich dam do klasy średniej, bo mają pociski przebijające pancerz, co dosyć dobrze się sprawdza naprawdę w wielu momentach. Jest to też bardzo dobra jednostka przeciwko bohaterom, którzy mają bardzo dużo pancerza. Takie 2-3 jednostki spokojnie takiego bohatera mogą sobie tam wystrzelać. Ich strzelność też nie jest nie najgorsza, jeśli chodzi o czas przeładowania.
więc moim zdaniem damy ich po prostu tutaj, bo na to zasługują. Następną jednostką to Mroczne Łuski z tarczami. Bardzo podobna jednostka do wcześniejszej, ale ma trochę lepsze statystyki obrony, chyba broni w zwarciu, z tego co pamiętam. Damy ich do klasy dobrej. Jeśli chodzi o te jednostki, dosyć sporo posiadałem ich w oddziałach i skuteczność tych jednostek jest naprawdę dosyć spora i nawet zaskakująca, jak na jednostkę z tak jakby niskich statystyk, z tak niskiego tieru. Tarcza plus te pociski przebijające naprawdę dosyć dobrą robotę robią. Tak jak mówiłem wcześniejsze, Mroczne Łuski też bardzo dobrze się sprawdzają na bohaterach i to bardzo wysoko ich daje do góry. Bo nawet jednostka, która jest z najniższego tieru może być po prostu użyteczna, jeśli posiada bardzo szybką jakby możliwość rekrutacji, posiada bardzo dobre jakieś walory właśnie typu pociski przebijające, pancerz, co się sprawdza prawie na całej kampanii, obojętnie jaką frakcją, bo każda jakby frakcja ma bardzo mocne jednostki z pancerzem. Czasem niektóre mają bardzo szybko te jednostki, na przykład jak krasnoludy, które posiadają od razu 80 pancerza. To jest wtedy bardzo takie ciężkie, więc taka jednostka piechoty dystansowej z pociskami przebijającymi na takie krasnoludy też mega dobrze się sprawdza. Również sprawdza się na bohaterów, również sprawdza się mega dobrze na potwory. Jeśli chodzi o Mroczne Elfy, oni tam w większości walczą dookoła, mają jakby takie frakcje, z którymi walczymy. To są po prostu potwory, demony, smoki, nie smoki. No, jeśli chodzi o Mroczne Elfy, oni muszą pokonać elfy wysokiego rodu, więc tam walczymy w większości ze smokami. No bo tych smoków po prostu zawsze tam bardzo dużo te frakcje tam rekrutują, więc to też dosyć dobre jednostki. Wiadomo, są jednostki lepsze od nich, do których pewnie za niedługo przejdziemy, o których trochę też więcej opowiem. Kolejną jednostką to są Korsarze z Czarnych Ark z kuszami powtarzalnymi. Na pierwszy rzut oka bardzo dobra jednostka. Na drugi rzut oka jednostka nie najgorsza, ale wydaje mi się, że klasa średnia. Bardzo dużo jakby odejmuje tej jednostce jedna rzecz. Na pewno to zauważyliście. To jest tak naprawdę zasięg. 70 zasięgu dla jednostki strzelającej jest trochę mało. Dobra, możecie powiedzieć, ok, oni mają 80 pancerza, mają 66 dyscypliny, atak w zwarciu, obrona w zwarciu i siła broni też nie jest najgorsza. Faktycznie nie jest. Ale jeśli ta jednostka zacznie walczyć w większości zwarciu, jest dużo jednostek, które po prostu ich bardzo szybko pokonają. Nie jest to zła jednostka, ale też nie jest to na pewno mega dobra jednostka. Gdyby posiadała chociażby te 40-50 zasięgu więcej, mógłbym ją faktycznie wrzucić do tej klasy dobrej, bo by na to po prostu zasługiwała. Jeśli chodzi też o piechotę, 40 prędkości to jest dosyć fajny wynik, jeśli chodzi o piechotę, nie dość, że w sumie taka, która może walczyć wręcz i tak samo jeszcze dystansowa. Tym bardziej, że mają też strzał w ruchu, co jest bardzo fajną rzeczą. Warto to wykorzystywać. Tym bardziej, że są piechoty, które na przykład mają 31 prędkości, jak tutaj te poprzednie. Akurat nasze, gdybyśmy walczyli z tymi samymi elfami, no to możemy to faktycznie wykorzystać. Strzelamy, odsuwamy się, znowu strzelamy i możemy zrobić z tego dosyć fajną taktykę. No i moi drodzy, przechodzimy teraz do takiej wisienki na torcie. Mamy tak naprawdę widmo. Jeśli chodzi o widmo, umieścimy je na przykład w klasie dobrej. Z wielu powodów. Tą jednostkę można bardzo szybko zrekrutować, posiada ona skradanie, jest to straż przednia, więc jeśli chodzi o połączenie skradania się plus straż przednia, jest mega dobra jednostka, może się zakraść i spokojnie na przykład wybić artylerię, strzelców. Jest to jednostka naprawdę dosyć mocna, bardzo szybko można ją zwerbować, bo już prawie na samym początku możemy sobie wyposażyć armię w te jednostki. Mordercza skuteczność też oczywiście posiadają, co jest bardzo dobrą jakby inicjatywą dla tych jednostek. Jeśli chodzi o pociski przebijające, są bardzo mocne. Jeśli chodzi o nawet wytrzymałość jednostek 6800 prawie życia, to też jest, wydaje mi się, wystarczająco dużo. 42 prędkości, tą jednostkę można tak naprawdę wykorzystać na wiele sposobów. Tak jak mówiłem, że można zakraść się do artylerii. Również można wtedy tak naprawdę wykorzystać do obijania na przykład mocniejszej piechoty, która jest dużo wolniejsza, na przykład jak tutaj te elfy, to posiadają 31 prędkości. Tak naprawdę 11 prędkości to jest dosyć sporo jak na jednostki strzelające, tym bardziej, że to jest tak naprawdę, tak lekko mówiąc, taka hybryda. Jeśli chodzi o atak, zwarciu, obronę, zwarciu 40-32 też jest mega dobre statystyki. Są oczywiście jeszcze kolejne widma, o których będziemy gdzieś tam więcej omawiali, ale jeśli chodzi o tą jednostkę, wydaje mi się, że zdecydowanie dużo plusów na dobrą. Plusem takim głównym to szybka rekrutacja, drugim plusem to tak naprawdę skradanie się, że możemy wykorzystać tą jednostkę w każdy rodzaj, jakby na każdą okazję ona się bardzo dobrze nada.
Jeśli mamy też słabe położenie, na przykład, że artyleria, strzelcy wroga są u góry, to możemy spokojnie ich gdzieś tam osaczyć, otoczyć i po prostu frontalnie gdzieś tam zniszczyć. Moim zdaniem mega dobra jednostka, warto ich używać jak najwięcej w armii i zostawiamy ich w klasie dobrej. Kolejną jednostką to mamy widma z podwójną bronią, tacy powiedzmy asasyni. Moim zdaniem to jest jednostka na najlepszą. Jest dużo lepsza od tych widm. Bardzo szybko można tak naprawdę ją też zrekrutować, bo to jest chyba, jak dobrze pamiętam, na 3. tierze budynku, więc to jest mega szybka rekrutacja. Jeśli mamy czarne arki, możemy jeszcze szybciej zrekrutować te jednostki, bo tam jest po prostu to krótsze. Więc moim zdaniem warto te jednostki ładować ile wlezie. Te same jakby mamy tutaj bonusy, tylko jeszcze dodatkowy bonus to jest jednostka przeciwpiechotna. No, posiada podwójną broń, więc idealna taka do walki wręcz. Więc moim zdaniem zdecydowanie zasługuje na jednostkę najlepszą. Też dużo wcześniej mówiłem trochę o widmie. To jest po prostu takie widmo ulepszone. Jest naprawdę dosyć mocną jednostką, warto ich rekrutować, bardzo szybko ich można zrekrutować. Dużo osób gdzieś tam by zwróciła uwagę na pancerz, ale to jest jednostka, która nie potrzebuje tego pancerzu dużo, bo posiada bardzo mocne pociski przebijające, więc po pierwsze może zbić na przykład tą piechotę, która dopiero do ciebie podejdzie, a również mogą się zakraść i dobrać się spokojnie do strzelców, więc ta jednostka mega uniwersalna, tak naprawdę sprawdzi się na każdą okazję i jest naprawdę dobra. Kolejną jednostką to mamy widma z wielkimi mieczami. Też ich dam automatycznie do najlepszej klasy z tych samych względów, że te jednostki są bardzo do siebie podobne, bardzo mocne są i wydaje mi się, że tutaj nie musimy jakby więcej o tej jakby jednostce mówić, bo statystyki, jej bonusy, jej bierne umiejętności mówią same za siebie. Pamiętajmy też to, że jeśli chodzi o mroczne elfy, u góry jest fioletowy pasek. Jeśli on się zapełni, włącza się mordercza skuteczność. To jest bardzo dobre, bo to daje szarże, daje siłę broni, chyba pociski też przebijające. Już dokładnie nie pamiętam, bo za dużo tych frakcji, za dużo tych elementów dodatkowych. Ale naprawdę jest tego dosyć sporo i to jest bardzo mocna jednostka i tak jak wcześniej mówiłem na początku pierwszego widma, można bardzo fajne perki też powyciągać z bohatera, czyli umiejętności, które będą zwiększały mega dobrze. Jeśli chodzi o same widma, tak samo jest bardzo dużo rzeczy technologicznych, które podbijają im statystyki. Tak naprawdę, jeśli chodzi o technologię, warto iść po prostu w hydry i tak samo w jednostki tego typu jak widma. Armia stworzona z tych jednostek jest po prostu nie do pokonania. Jeszcze jakiś dosyć dobry bohater, bo mroczne elfy posiadają naprawdę dobrych bohaterów, bardzo dobrych też czarodziejów, więc można zrobić taką armię, której się po prostu nie pokona na pewno 1 na 1, a nawet z czasem z możliwością rozwali spokojnie 2-3 armie. Jeśli chodzi o kolejną jednostkę, to mamy jazdę dystansową, jeźdźcy mroku z kuszami powtarzalnymi. Dam ich po prostu do klasy średniej, bo ta jednostka naprawdę nie jest zła. Ma 92 prędkości, jest to jednostka, którą możemy podjeżdżać, trochę ostrzeliwać, trochę się wycofywać. Jeśli chodzi o zastosowanie tej jednostki, może nie jest jakieś ogromnie duże, ale tak naprawdę jeśli chodzi o jazdę dystansową, nie jest naprawdę najgorszą jednostką. Może tam tak naprawdę trochę poobijać. Te pociski przebijające naprawdę robią dosyć dobrą robotę. Jest to też straż przednia, więc warto taką na przykład jednostką polecieć do przodu i na przykład jeśli mamy przeciwnika, nie wiem, walkię czy takiego latającego demona, możemy to wykorzystać na przykład na duży plus, bo jeśli gramy na niższym poziomie trudności, ten bohater się na przykład na nas agruje i będzie za nami biegł, a te jednostki mogą ich trochę ostrzelać i przyprowadzić tak naprawdę spokojnie do naszego tam na przykład naszej armii, która sobie na przykład takimi widmami wcześniej powystrzelają bez problemu i automatycznie zwiększamy szanse na pokonanie tak naprawdę całego wroga. Jeśli chodzi na przykład o demoniczne postacie, demonicznych lordów, jeśli pokonamy ich, automatycznie niektóre jednostki zaczną się sypać, a niektóre stracą bardzo dużo dyscypliny, co jest naprawdę dosyć sporym plusem, gdy walka jest po prostu w miarę nierówna. Moi drodzy, kolejną jednostką to mamy rydwany ścigaczy, rydwan miotający. Moim zdaniem mega fajna jednostka, można dużo tym zrobić. Bardzo szybki okres rekrutacji, bo to jest prawie już na samym początku można rekrutować tą jednostkę. Zastosowań ma naprawdę wiele. 84 też prędkości też jest fajnie. No 175 siły pocisków jest naprawdę dużo, plus pociski przebijające. Skuteczność przeciw dużym wrogom też się naprawdę przydaje. Tym bardziej, że możemy z dużymi wrogami się trochę pobawić w berka, bo jeśli weźmiemy sobie takie jakieś trolle, nie trolle, one są po prostu wolne. 84 prędkości może nam dużo dać. Możemy sobie jeździć, strzał w ruchu, oni też posiadają, morderczy strzał również posiadają jaką bierną umiejętność, więc wydaje mi się, że tutaj więcej nie ma co mówić o tym rydwanie. Jest on po prostu dobry.
Kolejną jednostką, moi drodzy, to mamy kolejny rydwan miotający, rydwan zimnokrwistych. No ja nie wiem o co chodzi, ale ci zimnokrwiści do mnie w ogóle nie przemawiają. Damy ich po prostu też do, jakby nie patrzeć, takiej najgorszej jednostki. Z prostego powodu. Rydwan, który posiada 66 prędkości, a jest to rydwan, który strzela. No w sumie nawet jeśli to był rydwan, który jeździ i atakuje normalnie, no to też raczej szału by nie było. Spoko, że ma te 110 pancerza, ale bardzo mało dyscypliny, bardzo mało prędkości na rydwan moim zdaniem nie przejdzie. Jest to po prostu słaba jednostka. Tej jednostki też nie możemy nawet rekrutować na samym początku, bo jeśli faktycznie moglibyśmy ją zrekrutować na samym początku, wrzuciłbym ją chociaż do tej klasy złej, bo może wtedy by faktycznie gdzieś tam coś wypadało ją tam wyrzucić, ale no niestety jest jak jest, moim zdaniem to jest jednostka mało użyteczna, jest po prostu słaba. Moi drodzy, przechodzimy do ostatniej jednostki w tym rankingu. Jest to skrwawiona meduza, taka wisienka na torcie, już taka konkretna. Dużo osób by powiedziała, że ta jednostka jest dobra, średnia. Moim zdaniem, jeśli chodzi o mroczne elfy, ta jednostka zdecydowanie zasługuje na jednostkę, nawet bym powiedział najlepszą. Dlaczego? Prosta rzecz. Ta jednostka jest mega mocna, jeśli chodzi o strzał. Posiada dosyć dobrą siłę broni, czyli w zwarciu też sobie może w miarę poradzić. Wiadomo, nie ma ona dużo pancerza. Tylko pamiętajmy, że to jest jednostka dystansowa. No, niestety nie możemy mieć wszystkiego. Ale jest to też napastnik oblężniczy, dzięki czemu możemy szybciej oblegać miasta, albo bardziej po prostu od razu na automacie. Po drugie, jednostka hybrydowa. Jednostki hybrydowe moim zdaniem w większości, jeśli mają dobre statystyki, to już zasługują na coś więcej. Po trzecie, możemy też zrekrutować tę jednostkę bardzo szybko i bardzo dużo możemy ich zrekrutować. Nie są one też jakieś mega drogie, jeśli chodzi o samą rekrutację. Więc moim zdaniem ta jednostka naprawdę zasługuje na najlepszą, tylko trzeba tą jednostką też potrafić się jakby obsługiwać. Musimy wiedzieć, jak strzelać, gdzie dobrze ją ustawić, bo jeśli chodzi o zasięg tej jednostki, nie jest on jakiś ultra nie wiadomo jak duży. Ale moim zdaniem, jeśli chodzi o jednostkę w Mrocznych Elfach, zdecydowanie ona zasługuje na najlepszą. Jest też skuteczna przeciw dużym wrogom. No, ma naprawdę dosyć sporo plusów, tym bardziej, że ma pociski przebijające, więc to też jest bardzo dobre. No, w większości rzeczach się to sprawdzi. Więc moim zdaniem to już jest koniec tego rankingu, jeśli chodzi o Mroczne Elfy. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie znać mi w komentarzach, co o tym w ogóle sądzicie. Jeśli Wam się podoba, to polajkujcie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to warto zasubskrybować. Zobaczysz tutaj dużo ciekawych rankingów, 20 tur na poziomie legendarnym każdym bohaterem, więc tych filmów będzie coraz więcej. Dodatkowo są live'y na poziomie legendarnym plus na bitwach bardzo trudnych, jaką oferuje po prostu gra. Dzięki jeszcze raz i do następnego. Hej, hej!